Wybudowaliśmy łódź w 10 dni. Ale od początku. Witajcie widzowie, witamy was w kolejnym odcinku. Zaczynamy przy naszym starym szałasie, niestety jest on w tragicznym stanie. Dzisiaj robimy kolejny duży projekt, zrobimy coś na wodzie. Pewnie pomyślicie, że zrobimy jakąś tratwę, nie? My zrobimy łódź. I zobaczymy jak nam wyjdzie, jeżeli wyjdzie to będzie zwykła łódź, a jak nie wyjdzie to będzie podwodna. Kiedy my to nagrywamy jest dokładnie 3 sierpnia. Wiecie co się działo 3 sierpnia? Ja nie. Kolumb wyruszył na odkrycie Ameryki. Gdzie robimy wejście? Tu! Żeśmy mieli łatwy Nie no, dostęp na do... domek. Nie, a nie lepiej tam do zwykłego domku? Tam będzie. Tutaj lepiej. Kolega myśli, że jak będzie miał wejście z drugiej strony, to już tam nie przejdzie. Ben. Musicie to tak naciągnąć. Ej, bo ten młotek zszedł. Później nie obyło się bez dalszych problemów, lecz finalnie udało nam się rozłożyć namiot. Mogę zrobić room tour? Tak. Zapraszam państwa. Tutaj jest przedsionek z 3 drzwiami. I to jest nasz główny pokój. Patrzcie na jego włosy. On jest teraz częścią namiotu, bawi się w awatara, patrz. Powiedz ty coś mądrego może Mateuszu, bo ty zawsze mówisz mądre rzeczy. Jestem robotem. Uzyskałem idealną równowagę wszechświata. Patrzcie, mamy tutaj takie karty. Na tym mamy hasła. Zmiana, Francja, nie wiem, Feniks, wioska. Team Amadeusz, subskrybuj Team Amadeusz, co? Nie wiem, czy my coś dzisiaj widzowie produktywnego zrobimy. Jeszcze pewnie przeniesiemy ramę, bo w ogóle wam nie pokazywaliśmy ramy. Jak widzicie, mam rękawiczki. A tu jest rama naszej łodzi, którą sam też zobaczyłem wczoraj. Zobaczcie, jak to jest wielkie. To jest moja ręka w odniesieniu do tego. Bardzo duże, wiecie? Ale wiesz, jest tego jeden problem, patrzcie. Po jednym przejechaniu mam takiego brudnego palca. A więc co to oznacza? Będziemy musieli to oczyścić, aby nas tak to nie brudziło. Dobra, o co chodzi? Co robimy? No, myjemy to. Szaru, szuru, szuru, buru. Siłownia. Siłownia. Mamy rozpuszczalnik uniwersalny. Zaraz tutaj nalejemy na szmatkę i będziemy odtłuszczać, ale póki jeszcze tego nie robimy, będziemy robić Bubble Flip Challenge. Niemożliwe chyba. Wow. Brawo! Erik tutaj odtłuszcza. Tak, znaczy... Wow, pokaż szmatkę. Wow. Odpuszczanie pełną parą. No. Znaczy otłuszczenie, czyszczenie, no. No bo to była nowiutka stal. No i brudzi. To jest ściana, do której potem to przytwierdzimy i będzie drążek do podciągania. A tak naprawdę? Sklejka chyba, nie wiem, nie znam się. OSB, dokładnie, wiedziałem to, tylko wolałem się upewnić. A to jest, widzowie, słynne wehikuł Idziemy. z kółkami, to jest ten z kółkami model. Boli. Dokładnie ta paleta, na której jechał Robert Kubica i ciebie przejechał, prawda? Tak. Przyszła kolejna Adama, ostatnie szlify już w czyszczeniu, w odtłuszczaniu. Ostatnie 2 belki nam zostały. Jest godzina, się zrobiła z 17:30 albo później. Zaraz będziemy jeść obiad o kolację. Musimy jeszcze dokończyć tutaj boki ramy. W sensie tutaj, te belki, te nie Te były belki, które czyszczone. łączą górny stelaż z tym dolnym. Tak. Jak widzicie, zabawa była przednia. Dlaczego ja po to podkładam głos? Mateusz, miałeś tego nie dawać do filmu. Teraz czuję, jak boli, gdy cię brak. To smakuje, uczucie moje jeszcze w życiu.
Uczucie brat, jak to smakuje. Uczucie moje jeszcze w żyłach. Widzowie, jesteśmy w namiocie, będziemy niedługo pewnie kłaść się spać, chociaż nie wiadomo w sumie. Jesteśmy w śpiworach, jak pewnie widzicie już po mnie. Idę się ubrać. W ogóle się odkryłem, że William Shakespeare tak naprawdę nazwał się William Trzęsąca się gruszka. No shake, co nie, to jest shake arabski, a ewentualnie shake gruszkowy. William Shake gruszkowy. To chyba mądrzejsze. Jesteśmy po śniadaniu i najprawdopodobniej, znaczy plan na dzisiaj ja miałem takie, żeby może doczyścić dzisiaj łódź do końca z tego takiego brudu, bo jeszcze gdzieś się brudziła, żeby ją potem móc pomalować, bo musi być pomalowana, żeby potem nam nie rdzewiała. Cała rama, cały stelaż już jest wyczyszczony. Pokażę wam, jak wygląda szmatka, którą czyszczyliśmy. Farbę do malowania tego metalu. Mam nadzieję, że wszystko dobrze przygotowaliśmy jak na razie. To jest antykorozyjna farba podkładowa do metalu. Odporna na warunki atmosferyczne. Jest czarna, taki kolor. Złożyliśmy tutaj OSB na kobyłkach i teraz będziemy rysować, co nie? No. Niosą ramek, chłopaki. Nie niesiemy niczego. To jest Matrix. Położyliśmy sobie ramę na płycie i będziemy teraz odrysowywać. Tato, możemy wyżynarkę? Ale synu, mamy wyżynarkę w domu. Kupiliśmy już wyżynarkę do prądu, także teraz trzeba być bardzo ostrożnym. Mam też okulary ochronne, tak w razie co nie bez wyżynarki jakieś te nie wyskakuje, tak jak na przykład przy innych narzędziach, No. ale zawsze wolę być bezpieczniejszy. Ja niż też się podejrzewać. odsuwam, kręcę na zoomie na 50, więc... Udało nam się. wzięte! Jak widzicie widzowie, wyszło, ale delikatnie pofalowało, szczególnie w tym momencie. Nawet widzę, jak od linii odskoczyło. Słuchajcie widzowie, wycięliśmy już wszystkie płyty, pewnie to wygląda jakby było źle docięte, trochę faliście wyszło, ale to nieważne, tak, to nasze umiejętności, głównie moje, mniejsze. To nie jest za małe, tylko po prostu łódź się zwęża trochę w dół, to z tyłu zobaczycie najbardziej. I jest tak, ponieważ ta płyta wtedy będzie na dole trochę wystawać, dzięki czemu będziemy mogli na niej oprzeć te boczne płyty, co nam ułatwi trochę robotę. Niestety nie możemy kontynuować budowy z samą łodzią, ponieważ żeby to zrobić, trzeba by było to ją pomalować. A nie chcemy malować, kiedy wiemy, że na przykład zaraz będzie padać, albo w połowie dnia, kiedy by nam to na noc zostało, bo w nocy nawet jakby zaczęło padać, albo jakiś wiatr się gorszy zebrał, że by co pozwiewało, to nawet nie mielibyśmy czasu, żeby zareagować. Dlatego zrobimy to dopiero za kilka dni, kiedy jesteśmy pewni, że damy radę z pogodą. A na razie właśnie się zajmujemy pobocznymi rzeczami typu rozkładanie palet i na te ławki, i podłogę i tego typu rzeczy. Długo to zajęło i dużo sił to pochłonęło, ale porąbaliśmy całą jedną paletę, taką jaką używaliśmy do zrobienia tego mobilu. Oczywiście. Na przedostatni odcinek z Magdą Gessler. Tak to wygląda. Tu są wszystkie gwoździe, które wyciągaliśmy przeróżnymi metodami. Jeszcze kilka A tylko tutaj zostało. jest całe pobojowisko. Jak to Mati powiedział? Nie wiem, to będzie pobojowisko. To już wygląda jakby tutaj, nie wiem, nuklearna spadła. Widzowie, jest godzina 1:25. Właśnie skończyliśmy oglądać 2 filmy. Szybcy i Wściekli oraz Za szybcy, za wściekli, czyli druga część. Bardzo fajnie było.
Pod koniec tego treningu już trochę podsypiałem, ale teraz się obudziłem i nie wiem, chyba pójdziemy spać. No, lewy. Kto tam? Siema. Siemano. Powiedz dobranoc. Dobranoc. Siema widzowie, witam się z wami. Pada deszcz, także się nic nie robimy. Nie ty mówisz. No i... No powiedz, że policzymy wyporność i tyle, stary, to nie jest takie trudne. Ile wyszło? No, ja nie wiem ile wyszło. 750 Dobra, no, dobra. Policzyliśmy wyporność, wyszło nam 750 kilogramów. No, Także Mateusz powiedział, że mamy 750 kg wyporności łodzi, także nie musimy się o nic martwić. Nie jesteśmy aż tacy ciężcy. No nie za dzisiaj nic nie robimy, bo jak już mówiłem, pada deszcz. A jak pada deszcz, to nic nie można zrobić. No bo musimy, znaczy moglibyśmy robić, tylko że najpierw, żeby cokolwiek dalej robić, musimy pomalować naszą ramę, żeby ją chronić przed rdzewieniem, bo potem jak już będzie coś przykręcone to do niej, to ciężko to pomalować. A nie możemy pomalować, bo pada deszcz. Zobaczymy, co się... kiedy minie deszcz, znaczy jutro minie deszcz, także jutro będziemy pewnie malować naszą łódź. Widzowie, złożyliśmy sobie kajak. Pewnie się zastanawiacie, czemu, skoro pada. Ale nie martwcie się o to. Nam się po prostu nudzi. Idziemy na spacer. Tak, i przy okazji zobaczymy, jak działa kajak. A Adam wiosłuje. Ja jestem Deadpoolem. Nie, Mateusz, Deadpoolem. wrzucisz teraz tą scenę, którą próbuję wzorować? Nie. to się źle. Spoko, jestem profesjonalnym kajakarzem. Jesteście za grubi. Nie możecie, bo jesteście za bardzo na piachu. Trochę jest znowu gapy. Przesuwaj się. Dobra, lecicie! Lecicie! Będziemy się tak No pchnij nas, Adam! Będziemy się tak Jesteście! Za bardzo mielizna jest. Jesteśmy właśnie na kajaku. Jak już się chyba zorientowaliście. Siemano. Słuchajcie, jesteśmy tutaj w tym miejscu, gdzie będziemy wypływać naszą łódź. Wywalili się! Stań, no bo ty mówisz, że ci mokro w dupę, a... Ja nie mam. No i myślisz, że to moja wina, to ty dędałeś tą łodzią, kiedy wchodziłem. Siedziałem po prostu! Dędałeś. Ja stąd idę! Złapcie wiosło. Asia, Adam, biegnij po wiosło. Co jest? A, zablokowaliśmy się na konarze. Bo tu jest taki konar. Pod spodem, my też się na to złapaliśmy. Pływaliśmy na tym kajaku i nie dość, że później zamoczyliśmy praktycznie wszystko, bo do kajaka się nalała woda. Nie jakoś dużo, ale mieliśmy mokre całe, wiecie, tutaj. Ja tutaj miałem mokrą kurtkę przydeszczową, bluzę, koszulkę, wszystko, majtki, spodnie. To jest cały wór mokrych rzeczy. Wracaliśmy w popłochu, ponieważ zaczął padać naprawdę mocny deszcz i jemy kolację, obiad kolację. Czyli koniec już? Koniec w ogóle, zamykamy cały vlog na działce. Dobra. Tak, koniec kanału. Widzowie, idziemy spać, jest Tak. nie wiem, 1:00 w nocy. Prawie. O, za 2 minuty. Aha. Zimno strasznie jest, mamy Tak. mokre całe ubrania wszystkie, więc nie mamy żadnej bluzy ani nic. Ja mam. Fajnie, ale ja nie mam. Siema. 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 Witam was, widzowie. Dzisiaj będziemy malować. W końcu możemy zaprogresować coś z naszą budową. Mam nadzieję, że nie będzie padać mimo wszystko. No, już 4. dzień, więc czas umyka. No, 4. dzień, ale to nie jest tak źle. Jak pomalujemy, no to jutro się zajmiemy przekręcaniem, co już będzie z górki. No. Dzisiaj się nam trochę zardzewiała na wierzchu, mimo że była przykryta, ale najprawdopodobniej dlatego, że po prostu wilgoć była w powietrzu. Używamy już innych szmatek, bo tamta się poddała. Robimy streama, dlatego nie nagrywaliśmy jak zaczynaliśmy, ale otworzyliśmy farbę, mamy pędzle i teraz malujemy. Widzowie, właśnie skończyliśmy malować naszą łódź, stelaż do naszej łodzi. Będziemy musieli jeszcze raz malować, bo nie mogliśmy oczywiście zrobić malowania tam, gdzie są te kobyłki. A więc potem to odwrócimy i jeszcze raz zrobimy. Ale chyba tylko te miejsca, których po prostu nie zrobiliśmy. No i to w sumie tyle. Nie wiem, czy coś jeszcze zrobimy po tym drugim malowaniu.
bo to nam zajmie co najmniej 6 godzin. Od tego momentu 6 godzin to będzie godzina 21. O tej godzinie już raczej nie będziemy przytwierdzać płyty OSB. Widzowie, 4. dzień, już nie wytrzymują panowie. Ej, kręć się. O, Stary, ja się właśnie cześć. Przestawiliśmy tutaj z tych kobyłek i pomalowaliśmy tam, gdzie nie było pomalowane przez kobyłki, bo kobyłki zasłaniały i czekamy kolejne 3 godziny, teraz fajnie. Widzowie, kiedy? Tak. Widzowie mogą już mówić? Nie. Widzowie, ogólnie to rozpoczęliśmy takie niekończące się koło, bo nie chcemy się myć wieczorem, jak jest tak ciemno. dzisiaj myliśmy. No, masz być cicho. Nie. Dlatego zrobiliśmy nieskończone się koło. Dlatego dzisiaj rano myliśmy się za wczoraj wieczór, a jutro rano umyjemy się za dzisiaj wieczór, a pojutrze rano się umyjemy za jutro wieczór, aż cały świat się skończy. Jutro wieczór? Nie, pojutrze rano za jutro wieczór. Ty mnie słuchasz czy nie? Ale o czym ty mówisz? No o tym, kiedy się kąpiemy, za jaki dzień. O naszym niekończącym się kole. A, bo myślałem, że tak zawsze kiwasz głową, jak zaczynasz mówić. Widzowie, jest dzień 5. Dzisiaj mamy zamiar poprzykręcać tą sklejkę OSB do naszego stelaża. Oraz, co jeszcze mieliśmy robić, chyba z silikonem. Takie szpary, które łączenia po prostu deski, sklejki z ramą, żeby po prostu nie przeciekało, a potem zobaczymy, jeżeli nam starczy czasu, to jeszcze potem pomalujemy to wymieszanym rozpuszczalnikiem ze styropianem, ale wątpię, że aż tak dużo rzeczy zdążymy zrobić dzisiaj. Okazało się, że jednak pod spodem nie było do końca pomalowane, więc musieliśmy ponownie uruchomić pędzel i pomalować to jeszcze raz. Postaramy się, aby sobie poprzycinać wszystkie deseczki. Na razie nie będziemy tego przykręcać oczywiście, bo nie mamy jeszcze do czego. Widzowie, wybijamy drugą paletę, ponieważ tak by się prezentowała podłoga, więc uznaliśmy, że jeżeli mamy możliwość więcej desek, to robimy. Rozebraliśmy drugą paletę. Tutaj są kółka, więc Robercie Kubico, już sobie nie pojeździsz. No, wykładamy tutaj tą podłogę i będzie git. Zajęliśmy się przymierzaniem płyty do ramy łodzi, ale nie pokażemy wam tego w całości, ponieważ dostalibyśmy demonetyzację. Od rodziców. Bardziej tak. Na zawsze. Masz trzymać tak, żeby się nie przesunęła w tą stronę. Tylko w tamtą, okej? Chcesz to skalkulować, nie? Lewy. No. No lewego. Jest już trochę później, jak widzicie, po słońcu i po świetle. Niesiemy teraz z lewym tą ramę, żeby ją przyłożyć na stanowisko, gdzie będziemy przyklejać to wszystko z silikonem, żeby było łatwiej. Wygląda to bardzo polowo, ale jest równo, także będzie git. Niesiemy. Powoli musimy to przećwiczyć. U mnie siedzi. U mnie też. U mnie siedzi. Moim zdaniem trochę do lewego. No też mi się tak wydaje. Do góry. Delikatnie do lewego. Git. Widzowie, teraz jest ten moment, jak widzicie, Eryk tutaj już szykuje silikon. Podejdźcie tutaj. Mamy tutaj obrysowane, jak widzicie, tym szarym. Tam w środku będziemy musieli zalać to silikonem, Tutaj to zalejemy nie azbestem. silikonem. Nie azbestem niestety, zalejemy to silikonem. Potem będziemy mieli tylko jedną próbę. Jak to spiep... Adam! Tupa przejdzie, ale to już nie. Jeszcze raz powiedz. Dobra, dobra, spoko. Mogę od tego momentu zacznę mówić. Widzowie, mamy tylko jedną próbę. Jak to spie... Dobra. Okej. To będziemy mieli tylko jedną próbę na to, żeby odpowiednio to ułożyć na to. Jak to źle zrobimy, to kaput i wracamy do Pabianic i po prostu koniec. Ten film się wtedy nie pojawi. Więc no. Wzruszające przemówienie. Nie dam rady, nie nagrywaj mnie. Nie, silikon. Sam silikon. Chyba pistoletu nie trzeba odblokowywać.
Jak używać wyciskacza do silikonów. Dobra, daj. Poradnik trwa minutę. Suda, a mamy den braven. Co? No den braven, a jest nie. suda. Jak używać wyciskacza do silikonu? Jesteśmy debilami, ponieważ tam jak się odczepi tą taką górę od silikonu, to trzeba to przeciąć, aby móc w ogóle zacząć tego używać. Więc jesteśmy w skrócie debilami. Nie mamy specjalistycznego noża do kartuszu. Więc użyjemy noża do tapet. Z kątem. No, no i git chyba. Mamy pod kątem. Dysza. Co dalej? Adamie, Mogłaś być już na dnie. Kurde, teraz się tak zacząłem srać. Dobra, żadne 3, 4. Chodź, tam więcej nalałeś? starczy. Dobra. Na kolankach sobie przyjdzie ręce, tak jak ja. To nie dotykajcie jeszcze, jeszcze ostrożnie. To trochę u mnie w lewo chyba trzeba. Trochę do mnie. A nie do lewego? Nie, Czy do lewego, tak, do lewego. Do lewego, trochę do Adama. Nie git. Nie też git. Dobra, kładziemy. Siadamy. Dobra, dawaj. Odejdź. Szybko, szybko. Długo będziemy stali. Dobra, udało się. Jest! Let's go. Dobra. Ściągamy rękawiczki, panowie, świętujemy. Chodźcie, kółeczko! Siąść, musi siąść. O, Jeszcze Każdemu. z lewej nie siadło. nam jeszcze nie siadło. Kurczę. Jeszcze. Siadło. Czekaj. O, Kurde. Pewniej. One eternity later. Tym twoim ziomkiem masz to. Eryk. Żaba biegnie, żaba skacze, żaba ryczy. Żaba ze 25 na pierotach liczy. Żaba jeszcze pływa. Zapomniałeś przecież. Ja jestem ten żaba najlepszy na świecie. Bijam do limonki, bo brakuje mąki. Mama mnie wysłała, bo zbijam tą bąki. Robię się zielony, bo nie ma tej mąki. Co mi brakowało, żeby... Nie, jest godzina która? 21:21. No, słuchajcie, trochę to zajęło, nie powiem. Jest już ciemno na dworze, zjedliśmy sobie jeszcze kolację. Tak to wygląda. Wstaliśmy, dzień 6. Pada deszcz, więc była nagła pobudka i ratunek tamtej płachty, żeby tam się nie zbierała woda, żeby nam nie ściągnęło tej płachty jakby do środka. Widzowie, po wielu nieudanych próbach, błędach i w ogóle ranach też doszliśmy do wniosku. Na początku wywierciliśmy sobie wiertłem przez OSB i teraz tak jak Zara do tutaj, mojego taty, dziękujemy ci, tato. dziękujemy bardzo. I teraz mamy tutaj jakby włożone i wiertło wchodzi tylko w ten metal, więc powinno już być git. No co, no wiercamy. Już pierwsze się udało, Dlatego Teraz- zaczęliśmy nagrywać. teraz drugie. Przykręciliśmy już tutaj tą płytę dolną na spód. Bo to jest spód. Jak widzicie, tutaj są wszędzie śrubki, wkręty, przepraszam. Chodźcie za mną. Chodźmy. Wywierciliśmy również tutaj takie miejsca na te wkręty i taki jeden panel będzie tutaj, a drugi będzie po prostu z drugiej strony, więc teraz obracamy to do góry nogami, znaczy teraz jest do góry nogami, obracamy to, żeby było Powrotem? z powrotem normalnie i przyklejamy to na silikon i śrubki wywiercamy. No. Przykręcamy ten panel boczny. Tak. Położyliśmy silikon i Teraz teraz dobijamy, bo nie chcę się teraz tego obracać, będzie tak dobijamy. szybciej. no widzicie właśnie. Ale jakoś... No co jest? Dobra, wyłącz tą kamerę. Wyłożyliśmy tutaj już posadzkę. Teraz zacinamy Musimy tutaj wyrównać, bo, Tak, trzeba wyrównać. bo krzywo jest. I nie chce się dopasować. No i doklejamy
tutaj. Udało nam się tutaj go wyrównać W w miarę i będziemy go przemocowywać, prawda? Tak! Hej! Czy ty wiesz? Że ja się w tobie kocham. Ej, czy ty wiesz, że to poważna rzecz? Założyliśmy cały ten boczny panel, poszło to w miarę chyba sprawnie nawet. I oczywiście wszystko silikonem również poszło. Teraz bierzemy tą płytę i dopasowujemy ją tam. Tak się prezentuje tył łodzi, a raczej będzie się prezentował, gdy wszystko tutaj przymocujemy, bo na razie jest nieprzymocowane. Ale to fajnie powiedziałem, kurde. Przykręciliśmy cały tył, posmarowaliśmy silikonem, wszystko jest elegancko. Dzisiaj będziemy przymierzać płytę na tył łodzi, ponieważ tam jeszcze nie mamy żadnej... Na przód, To jest tył łodzi. to jest przód. Tam gdzie jest taki skos, to jest przód? No, To myślałem, że przecież tam rozbija wodę, człowieku. że to jest tył. Ja nie mogę. Serio? Zawiodłem się. Ponieważ nie mamy już takiego elementu, który starczyłby nam na cały przód w jednym kawałku. Dlatego będziemy musieli trochę powycinać innych części i to wszystko jakoś ze sobą połączyć. My z Erykiem byliśmy w Pawianicach, się wróciliśmy, ponieważ trzeba było kupić dłuższe wkręty, mianowicie 32 mm kupiliśmy i kupiliśmy jeszcze jedne 25, ponieważ tutaj tamte wkręty 22, nie, mniejsze mamy jeszcze, to one by tutaj ledwo przeszły przez tą deskę, a co dopiero się wkręciły w metal. Więc potrzebowaliśmy dłuższych jakby wkrętów, plus jeszcze mamy wkręty takie do drewna, ale z rzeczy ważniejszych, Adamie. A, to w końcu wyliczyliśmy tą część przednią. Tak, Adam, kiedy nas nie było, tutaj robił jakieś stwierdzenia Pitagorasa, w ogóle matematyka wyższa, ale przyszliśmy my, odrysowaliśmy, wyszło tak samo, więc... Więc pamiętajcie, nie zawsze matematyka się przydaje, czasami po prostu trzeba coś robić na chłopski rozum. Tak, ale policzył dobrze, więc git. Z rzeczy jeszcze fajnych, to mamy to. To jest haft. Jak widzicie, jest to haft z naszą grafiką. Właśnie z obecnego projektu, który robimy, czyli projekt Łódź. Mamy tutaj datę 08/24, czyli sierpień 24 rok. Potem sobie do tego przypniemy jakiegoś rzepa. Będziemy sobie mogli to gdzieś do plecaka przyczepić, czy gdzieś. Gdzie będziemy chcieli po prostu. Albo do butów, jeżeli ktoś jeszcze chodzi w butach na rzepy. Zrobiliśmy już otwory w tej przedniej płycie, przynajmniej w jej części. Także najpierw ją tutaj przymocujemy silikonem, potem jeszcze wkrętami. Przymocujemy ją. Zrobiliśmy pierwszą część przedniej płyty. Tak, wiem, jak widzicie jest tutaj pełno silikonu, ale tylko dlatego, że moje sztuki do wycinania płyty zawiodły i mamy teraz takie wielkie szczeliny. No, Ale udało się to zapełnić, więc tak. nie ma tragedii. Zero oszczędności, full wypas. Z tamtego kawałka, który nam został, tej rakiety, musimy wyciąć jeszcze kawałek, który będzie pasował tutaj. Jestem kurde debilem, jak ja to kręcę w lewą stronę. To teraz kręcisz w prawą stronę, co? Szybko kliknij w lewą dla kontentu. Nie wrzucaj tego do filmu. Ani do wyciętych scen. Ani do kibla. Mateuszek. Słabo. No słabo, bo ta dziurka jest na połączeniu 3 kurde kręci. No to nie wiem, to gówno. Tak, żeś wywiercił. No to... Jest? Yes, sir! To ananasowy pod wodą ma dom. Dokręcamy TT, żeby się trzymało. Jak się będzie trzymało, to zasilikonujemy. Udało nam się. Tutaj zasilikonowaliśmy. To jasne, takie to jest silikon. Tutaj połączyliśmy to. I teraz będziemy... Szlifować. Tamten końce, bo te jeszcze nie, bo to jest świeży silikon. Tak, najcięższa część planu. Najniebezpieczniejsza. Zgodnie z planem zacząłem szlifować i wbrew pozorom, tak jak mi się przynajmniej wydawało, nie było to ani proste, ani przyjemne. Ponieważ szlifierka po dłuższej pracy wydawała się coraz cięższa i coraz cieplejsza.
najlepsze było to, jak Eryk wyglądał po skończonej sesji szlifowania. Piękny. Autoportret. No dziękuję Ci bardzo. Eryk tutaj szlifował, jak widzieliście. To wyszlifowane, w sensie tutaj tył góra i mamy lewy bok góra wyszlifowany. Wstaliśmy, jest dzień, któryś 7, 8? 7 chyba. Albo 8 nawet, nie wiem czy już. Chyba 8 nawet. Możliwe, że 7. Zabieramy się za rozrabianie w benzynie tego styropianu, żeby zrobić tą mieszankę wodoodporną, niesamowitą. Eryk tam szlifuje. Mamy oczywiście maski, więc wszystkie procedury BHP zachowane. Wtedy jeszcze tego nie wiedzieliśmy, ale mieszanka okazała się być za gęsta. Była po prostu glutem i nie byliśmy w stanie jej rozprowadzić. Zatem należało zrobić wszystko od nowa. Zmarnowaliśmy przez to czas i 4 litry benzyny. A tymczasem Eryk i Micela... No sami zobaczcie. Widzowie, mamy prawie że całą łódź wyszlifowaną. Poczekaj sekundę. Widzicie jak się chłopak pali do pracy, nie? Wracając, mamy prawie całą łódź wyszlifowaną. Teraz Mateusz robi tutaj takie deseczki, które będą na ławeczkach papierem ściernym, żebyśmy mogli na nich usiąść spokojnie, nic nam się nie wpije. Także robota jakoś idzie, ale idzie wolno, ale idzie ciągle, także planujemy kończyć niedługo. Witam. Oto jest okleina. Mamy już ją zrobione na tej części i tam z tyłu. Aby zrobić taką okleinę, należy po pierwsze wziąć jakiś rozpuszczalnik, rozpuścić w nim tyle styropianu, aby było to taka masa lekko kleista, ale niezbyt gęsta. Taka do smarowania jak farba. Bierzemy jedna warstwa tego płynu, na to ręczniki, druga warstwa papieru, potem znowu ręczniki i ostatnia warstwa... Źle powiedziałeś. Jak? Powiedziałeś warstwa ręczniki, druga warstwa papieru, ręczniki. Jedna warstwa farby naszej, ręczniki, druga warstwa farby, papier i potem ostatnia warstwa farby, aby się wszystko razem trzymało. Tak samo zrobiliśmy tutaj i tutaj. Fajnie, mamy łódkę z papieru. Papierowa łódka. Skończył nam się roztwór, więc dorobiliśmy więcej. No to kucaj. Czemu masz tylko jedną rękawiczkę, Adaś? No nie wiem. Daj mi spokój! Bo nie... Daj mi spokój! Daj mi spokój! Daj mi spokój. Ej, słuchajcie widzowie, bo jest Adam, on tutaj coś swojego robi, nie przeszkadzajmy mu. Jest lewy, ale Eryka nie ma. Gdzie jest ten Eryk? Jest łódź. Eryk! Dobra, sprawdzamy pod łodzią. Tak jest widzowie, przewróciliśmy łódź na drugą stronę, żeby tutaj to przykryć, spód, żeby przykryć. No i zabieramy się do roboty, żeby wyschło. Tak na jutro, najlepiej by było. Adamie, umyję się jutro rano, prawda? Patrz, pokaż. Tutaj, ta benzyna mi tutaj kapnęła. Jesteśmy strasznie wszyscy zmęczeni, dzisiaj był cały dzień pracy, ale dopiero niedawno się skończył, ponieważ obróciliśmy łódź, co już wcześniej widzieliście na nagraniach, ale obróciliśmy ją, żeby pomalować spód. On jest pomalowany tak pół na pół. Tutaj jest pomalowana już druga i ostatnia warstwa. Tutaj jest pomalowana tylko pierwsza warstwa. Na pewno jutro będziemy jeszcze to kończyć malować. Jak widzicie tutaj to nie jest zrobione perfekcyjnie, ale no już to robiliśmy po zachodzie słońca. Bardzo ciekawe. Team Amadeusz najlepszym kanałem na YouTubie? Chyba legitna informacja. Widzowie, dzisiaj od rana zjedliśmy sobie śniadanko, potem poszliśmy do kościoła
A gdy wróciliśmy, to skończyliśmy malowanie naszym tym podkładem zrobionym ze styropianu oraz rozpuszczalnika. Skończyliśmy tym malować naszą łódź oraz potem po prostu przełożyliśmy tą łódź trochę w inne miejsce, gdyż będziemy dzisiaj mieli ognisko. Zjemy sobie kiełbaski i będzie super. No stary! Co ci się stało? No żeś mnie wrzucił do krzaków! Niemożliwe. Dzień 9. Dzisiaj zamierzamy wodować tę łódź. Jest to najtrudniejszy dzień, ponieważ nic się nie może wywalić, ani pogoda, ani my. Pomalowaliśmy dobrze rozrobionym preparatem tam na wierzchu, gdzie ostatnio brakło nam tego preparatu. Jak widać, tutaj już wszystko siedzi. Jeszcze może troszeczkę podeschnie, a teraz jeszcze tata Eryka przywiózł nam rozpuszczalnik. Mamy już gotowy styropian połamany i będziemy robić jeszcze troszeczkę tej farby i malujemy jeszcze raz boki, żeby mieć 100% pewność, ponieważ jak widzicie tutaj w niektórych miejscach to nie jest perfekcyjne. Widzowie, mamy maski, mamy rękawiczki, mamy wałek, tam już jest wylana farba. Malujemy, Adam i Eryk się zajmują deskami na podłogę i na siedzenia. Laty mi będzie pomagał z tym papierem, no i słuchajcie widzowie, skończyliśmy już tutaj oklejać z Matim całe to, okleiliśmy dwa boki, tył, przodu. No nie starczyło nam już tej farby, a nie mamy za bardzo czasu, żeby dorobić to, no i to też musi trochę poschnąć. Różnica jest taka, że zrobiliśmy to na rozpuszczalniku nitro, więc będzie schło szybciej o wiele. Eryk tutaj dokręca deski. Pokaż progres. No na razie jeszcze nie jest nic dokręcone, tylko dziury zrobione. Tak, czyli na razie Eryk sobie wierci dziurki. Teraz będę wkręcał. Teraz będzie wkręcał. No mamy nadzieję, że to pójdzie w miarę szybko. Widzowie, dużo poszło nie po naszej myśli, między innymi nie udało nam się przykręcić podłogi we wszystkich miejscach, w których chcieliśmy, w których planowaliśmy, ponieważ wkręty do metalu okazały się jednak nie takie dobre i się nie wkręcały. Nie wiemy, czy to przez tą ramę, czy tam były jakieś grubsze te odcinki tej ramy, czy jakoś krzywo to było. Wchodziły bardzo luźno. Tak, niektóre wchodziły, a niektóre w ogóle nie wchodziły i boksowało cały czas wiertarka. Te deseczki małe, na których zamierzaliśmy siedzieć, również nam się nie udało ich wkręcić. Eryk wymyślił jakiś taki zastępczy system. A więc tak, tutaj użyliśmy tej cienkiej sklejki, żeby trzymała deski w jednym miejscu, a opierają się one na tym, dzięki temu, że jest giętka w miarę, tak? Także mamy w miarę siedziska, a z tyłu po prostu przykręciliśmy tą deskę. O, teraz wyciągnąłem, bo ona nie jest przymocowana, jest tylko tak wstawiona na takie gwoździki, żeby się trzymało, żeby po prostu się nie przesuwało. Ale jest na pewno bardziej wygodne niż siedzenie na metalowych prętach, także co prawda na szybko zrobione, ale chyba Tak, no wystarczy. nie chciało nam się już bawić, więc Nie mamy tyle czasu. nie mamy też tyle czasu, jutro wyjeżdżamy. Jak zbudowaliśmy łódź, co nie, i potem drugi odcinek, planowo to będzie wodowanie łodzi, ale go nazwiemy zbudowaliśmy łódź. Tam w nawiasie wszystko poszło nie po naszej myśli, i takie zdziwione emotki. Widzowie, niestety troszeczkę nam się plany popsuły. Dzisiaj jest w ogóle jakiś dzień porażek. Najpierw nie udało nam się do końca przytwierdzić podłogi. Potem nie udało nam się w ogóle przytwierdzić siedzeń. A potem okazało się, że niestety jesteśmy leszczami po prostu i nie daliśmy rady nawet do chyba 1/5 tego przenieść. Może z 10% max przenieśliśmy. Zajęło nam to chyba z prawie godzinę i dodatkowo byliśmy tak wycieńczeni, że byśmy chyba, no, może do końca wakacji byśmy się uwinęli w jedną stronę. Więc po prostu ustaliliśmy, że zostajemy jeden dzień dłużej i nie wracamy jutro, tylko pojutrze. I jutro po prostu pojedziemy tam jakimś traktorem, który nam to zawiezie przynajmniej do połowy, przez co trochę łatwiej nam będzie to przenieść i trochę też szybciej to zrobimy po prostu, a w drodze powrotnej też zabierze nas tata Eryka. 21:19. Przepraszam, 23:19. Zimno ogólnie. Dość zimno. Posmarowaliśmy łódź jeszcze już jakiś czas temu, jeszcze przed totalnym zmrokiem, kolejną warstwą.
tego styropianu rozpuszczonego w benzynie, tak na wszelki wypadek. I co? Będziemy iść spać. Czekaj, stary. Nagrywasz mi cały czas? Tak. No to tak. Widzowie, jest godzina 11:44 i o 12:00 przyjeżdża po nas przyczepa, aby zawieźć nas tą rzekę, tą łódź. Gdyż sami byśmy nie dali rady tego zrobić. Musimy obrócić tą łódź, bo teraz jest do góry nogami i chyba tam wszystkie rzeczy zapakować. Tutaj jest legendarna deska Tama XD. Ten napis jest namalowany przez farbę palcem Eryka, tą samą, którą malowaliśmy to. I okazało się potem, że malował to przez rękawiczkę, ale okazało się, że była dziurawa i miał całego palca czarnego. Właśnie jedziemy na Piaskową Górę. Siedzimy w Łodzi, jesteśmy na przyczepie. Trochę buja, ale jest dobrze. No to tak, przenieśliśmy łódź do miejsca wodowania, tam będzie miejsce. Przenieśliśmy, tak, Mati niósł na barkach, no. No dobra, przewieźliśmy łódź i będziemy szli tam gdzie będzie miejsce wodowania. Tam dalej i będziemy wodować. Częściowo już jest łódź zwodowana, jak widać. Tutaj się przepięknie unosi na wodzie. Na razie jeszcze nie zamokło, no. Zarąbiście jest. Słuchajcie, planowaliśmy ile? 30. a to jest 3 zanurzyło się? Liczyliśmy wyporność na 30, wyszło nam 750 kg. Zanurzyło się tyle, to jest i nie wiem ile, z 3 cm chyba. A my, to nie wiem, z nami się może 10 zanurzy max. No. Kto na początku wchodzi? Jest, dobra. Ja mogę. Ja mam telefon. Ja będę na początku Ja nagrywał. wchodzę. Ja trzymam telefon, czekam na tych... Trochę mokre będą, ale chodź. Tutaj wchodzę, tylko ty wyjdź O. tutaj, żebyśmy mieli... Trzymam łódź, bo schodzisz, w ogóle powinieneś od tyłu wchodzić, a nie od rogu. Dobra, jestem. Dobrze. Widzowie, zanurzyło się nie wiem ile, to myślę, że to nie jest 20. Jeżeli bok ma 50. Mógł ma 40. A, bok ma 40, to nie jest 20, tylko 10. Udało się. Tak, udało się! A zaś wiosło i zwatało, bo się Drzewo wpadało! Dobra. Było mega. Prawo No to dlaczego tu żeśmy wpłynęli? No nie, w sensie było mega, w sumie. Na drabie watała, zada się, na drabie i watała, zada się. Dobrze. Ta łódź jest idealna. No i co widzowie, tak się kończy nasza wyprawa na działkę. Łódź udało nam się zwodować. Było wspaniale. Nie zatonęła tak jak Titanic. No i co, widzimy się w kolejnym jakimś większym projekcie. Mati, Uwaga! Mam pomysł. Mateusz odpłynął bez wioseł. Ej! Ja bym wymyślił to. Co jest? I to działa.